Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku o psalmach. Psalm 73 to złożony psalm opowiadający o rozgoryczeniu i sprawiedliwości, ale przede wszystkim o nadziei, która ma swoją kotwicę w przeszłości i rozciąga się aż do wieczności. Zanim porozmawiamy o znaczeniu pojedynczych fragmentów, przeczytam cały psalm. Zachęcam do zastanowienia się nad odpowiedziami na pytania, które będą wyświetlone obok. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich ukrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakoż by mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Na początku przedstawmy zarys tego psalmu. Pierwsze 2 wersety są spoilerem, bo z góry podpowiadają, do jakiego wniosku doszedł ostatecznie psalmista. W wersetach od 3 do 12 widzimy jednak jego najszczersze myśli, obrzydzenie i rozczarowanie wobec pomyślności złych ludzi. W środkowej części psalmu psalmista zaczął szukać głębszego sensu i znalazł go w obecności Boga. Zakończenie psalmu jest pięknym potwierdzeniem dobroci i sprawiedliwości Boga. Gdzie jeszcze w Biblii znajdziemy fragmenty, które pomogą w zrozumieniu tego psalmu? Jeden z głównych tematów tego psalmu jest dla nas tak znany i oczywisty, że prawie nie trzeba się w niego zagłębiać. Mianowicie ten martwiący fakt, że dobrzy ludzie cierpią, podczas gdy źli mają się dobrze. Mam wrażenie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej rzeczywistości do tego stopnia, że przestaliśmy uważać ją za niewłaściwą. Część ludzi unika trudnych pytań, mówiąc, takie przecież jest życie. Tracimy nadzieję, dostosowujemy się do obecnego stanu rzeczy, podświadomie
stajemy się coraz bardziej cyniczni. Natomiast gdy w końcu zastanawiamy się nad tymi sprawami, często wręcz odruchowo mówimy, jeśli tak wygląda życie, Bóg musi nie istnieć. Natomiast Asaf, psalmista, który napisał ten tekst, nie myślał w tych kategoriach. Oczekiwał dobra z rąk Boga, ale nie dostawszy go, nie skreślił Boga ze sceny. Przeciwnie, zbliżył się do Niego, by zrozumieć, jak Bóg mógłby naprawdę być tym, kim miał być, wbrew dostrzeganym przez Asafa pozorom. Aby zrozumieć podejście psalmisty, chciałabym zwrócić uwagę na historię Hioba. W starotestamentowych czasach uważano, że sprawiedliwi ludzie mają długie życie, dom, pieniądze, dzieci, zdrowie itd. Złych ludzi da się rozpoznać przez to, że mają pecha i spotkają ich różne problemy życiowe. Pamiętacie pewnie, że Hiob cierpiał nie tylko z powodu straty wszystkiego, co miał, ale również przez szorstkie uwagi jego przyjaciół. Twierdzili oni, że skoro Hiob tak ciężko cierpiał, musiał popełnić ciężkie grzechy. Hiob wiedział, że nie cierpiał z powodu grzechu. Potwierdził to także Bóg. Wiedział, że był dobrym, wiernym człowiekiem, a jednak cierpiał, coś musiało być nie tak. Hiob, podobnie jak Asaf, nie wątpił w istnienie Boga. Walczył, by zrozumieć, jak Bóg może być dobry, wszechmogący, a jednak dopuszcza do takiego przewrotnego stanu rzeczy. Również podobnie do Asafa, na pewnym momencie Hiob pomyślał o sprawiedliwości, której każdy doświadczy dopiero po śmierci. Hiob nie dostał konkretnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak cierpię, ale Pan Bóg objawił się Hiobowi i przypomniał mu o sobie. Hiob znalazł pokój w tym, kim Bóg jest. Asaf ma podobne doświadczenie. Widać to najlepiej w ostatniej części psalmu. Moglibyśmy zastanawiać się całymi latami nad tym, dlaczego jest tyle zła na świecie i dlaczego Bóg wydaje się nie reagować, pozwala na nie. Prawda jest taka, że w tym życiu nigdy nie zrozumiemy do końca Jego działania. Będziemy pragnąć szczęścia zamiast cierpienia, na które Pan Bóg dopuszcza. Z drugiej strony, czy w naszym życiu nigdy nie zaznaliśmy większego szczęścia, niż można było się spodziewać? Będziemy prosili o dobre rzeczy w naszym przekonaniu najlepsze, jednak ich nie otrzymamy. Będą czasy, w których będziemy oczekiwać sprawiedliwego wyroku, a nasi wrogowie dostaną niespodziewane przez nas niechciane miłosierdzie. Wierzę, że fundamentem naszej pewności i wiary ostatecznie nie jest to, co widzimy, ani to, co dostajemy od Boga, ponieważ często źle interpretujemy to, co nas spotyka. Fundamentem naszej wiary jest osoba Boga, to kim i jaki On rzeczywiście jest. Mając to na myśli, zadajmy sobie pytanie, kim jest Bóg według tego psalmu. Bóg jest dobry dla tego, kto ma czyste serce. Pan Bóg jest do pewnego stopnia tajemniczy. Tymczasowo powstrzymuje się od nadchodzącego sądu. Trzyma nas tak jakby ręką. Prowadzi nas do chwały. Jest opoką dla serca, sam w sobie jest wszystkim, czego moglibyśmy potrzebować. Okaże ostateczną sprawiedliwość wobec tych, którzy są Mu niewierni. Kim jest człowiek według tego psalmu? Zazdrość prowadzi nas do potknięcia się. Bezbożni mogą żyć bez zauważalnych konsekwencji za ich postępowanie. Mylimy się, kiedy uważamy brak reakcji ze strony Boga jako znak, że nie widzi, co się dzieje. Dobrzy, pobożni ludzie mogą cierpieć i mogą mieć wątpliwości z tego powodu. Powiedzenie każdej myśli na głos może prowadzić do rozgoryczenia innych. Lepiej rozumiemy Boga, gdy patrzymy na wieczność. Nie ma nikogo, na kogo możemy należeć prócz Boga. Nasze szczęście jest być blisko Boga, w którym pokładamy nadzieję.
właściwe i warte jest rozgłoszenie nowiny o dobroci Pana. Czy ten psalm ma jakieś istotne znaczenie dla mnie? Psalm ten poruszył mnie, mimo że już przeczytałem go wcześniej ze 100 razy. Wiele razy byłam w tym samym miejscu co Asaf. Psalm ten jest dla mnie przypomnieniem, że moje wątpliwości i obawy, trudne myśli dotyczące Boga nie sprawiają, że jestem heretykiem. Jednak mając wątpliwości, nie chcę w nich tkwić. Chcę jak najszybciej dojść do wniosku, do którego Asaf doszedł, i ten psalm mi w tym pomaga. Za każdym razem, gdy go czytam, przypominają mi się sytuacje, w których wątpiłam i wszystko wydawało mi się niezwykle trudne. Jednak przypominam sobie również, jak zbliżyłam się do Boga i ponownie dostrzegłam Jego dobroć. Mogę przeżywać różne okresy w życiu, nawet w wierze, ale koniec końców mogę zawsze twierdzić, jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Mam nadzieję, że ten psalm będzie również wartościowy dla Was. Niech będzie zachętą do zbliżania się do Boga w trudnych chwilach, czasach zwątpienia. Życzę Wam dużo pokoju i radości. Trzymajcie się, kochani.